Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Idziemy się przywitać, ale patrzcie, jak piękne auto do nas dzisiaj przyjechało. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. Po prawej mamy oczywiście nasze Eniro, a tutaj mamy Jaguara EV400 AWD, czyli mamy dwa silniki, 400 koni mechanicznych. No tak to wygląda. Zobaczymy, ile jest większy od naszego Eniro. Widzę, że koła od razu dużo większe. No jest to też dłuższy samochód. Patrząc tak, jak ja to zawsze sprawdzam, mamy dwie kostki, więcej samochodu, dwie kostki dłuższy samochodzik. No prezentuje się to przepięknie, mi się to auto bardzo podoba. Zdecydowanie taki muskularny pojazd. Sprawdzimy opony z tyłu, 255, 55, 19, więc 19 tutaj mamy 22-23 cm prześwitu. Zimno, brzydko, więc szybko wszedłem do środka i od razu mi się tu spodobało. Natomiast dzisiaj podróż długa i z przygodami. Nie udało się po drodze załadować. Mamy tylko 86 km zasięgu, więc będziemy musieli zrobić jakieś podładowanie. 20% mamy w tym momencie. Auto ma już przejechane 40 115 km. Spróbujemy to odpalić i jakiś zegar tu skasować, żebyśmy wiedzieli, jaka statystyka z nami będzie jechać do Zakopanego. Jak to przystało na auto klasy premium, mamy dwustrefową klimatyzację, natomiast popatrzcie, co się dzieje, jak zabraknie pasażera. Ja teraz tak tutaj na nogach się oprę, no i wyłączy się klimatyzacja na prawym fotelu. Teraz sobie siadam z powrotem. I dlaczego dzisiaj nie mamy wystarczającego zasięgu, żeby dojechać do Zakopanego? No bo się okazało, co się okazało, że kilka przygód było po drodze, ale to za chwilę dam dojść do słowa. A co chciałem na początku powiedzieć, że prościej jest dzisiaj wsiąść w Krakowie i dojechać do Dubrownika, prościej dzisiaj wsiąść w Krakowie i dojechać do Kołobrzegu, niż dojechać z Warszawy do Zakopanego, bo no, co mijamy po drodze? Wszystko pojedyncze, w większości wolne ładowarki. I jak to dzisiaj ta przygoda była, bo to już zaczęło się od przygód. No tak, samochód naładowany był praktycznie na 300, tam chyba 80 km. Czyli do 100%, więc tak? Nie, nawet nie było tam, 90 chyba, bo on tam ma 409 w tej chwili, jak w tych temperaturach. Natomiast co innego jest to, co widzimy, a co innego jest potem rzeczywisty ten przebieg, bo temperatura... W lewo jedźmy. Bo temperatura, bo styl jazdy, bo deszcz, no dzisiaj od Warszawy jechałem praktycznie cały czas w bólewym deszczu, tak? Więc to też wpływa przecież na zasięg, więc no tak to wygląda. Natomiast no wydawało mi się, że jak raz gdzieś się zatrzymam, żeby się naładować, no to w zupełności wystarczy, żebyśmy pojechali do Zakopanego, wrócili, no i mówię, potem sobie jeszcze gdzieś tam doładuję i wrócę do domu, tak? No ale no co, no tak zrobiłem, tylko dojechałem do Krakowa i mówię, no to mamy tam chyba 150 miałem, czy 170 tam km zasięgu, mówię, no to na to 100 km wystarczy, że się zatankuje. 3 ładowarki i 3 pudła. Tak, 2 wolne, jedna ładowarka pod Ikeą, taka z kabla 22 kW, no to mówię, ile ja się będę ładował. No pod Ikeą tak, to jest 22, tak, ale jest mnie tam... wyprowadziło, tak mi nawigacja, no bo to... wrzuciłem nawigację, no nie znam gdzie, jakie są ładowarki, tak? Więc jako osoba, która no po prostu ma samochód elektryczny, jest no po prostu no nie za topografię miasta, nie masz czasu tego się tak doktoryzować, jak ja się na tym doktoryzuję, no bo tam obok jest szybka ładowarka, tylko w innym miejscu niestety. Przy Ikei tam? Tak. Tak, kilometr, może 500 metrów stamtąd. Pokazywała mi Greenwaya i to był Greenway. Tak, było chyba 4 czy 5 słupków. Wszystko się niby zgadza, tak. Ale 50 postawili na takim terenie, gdzie są dostawy przy galerii tam. Objechałem całe tam makro. Jest schowana tak, że pierwszy raz jak do niej pojechałem, to zrobiłem kilka kilometrów, zanim ją znalazłem. No i to są te problemy, z którymi się spotykamy na co dzień niestety. Ale ja objechałem jakby tą Ikeę i objechałem ten makro, tak? No szkoda, że w tym momencie żadnego znaku, nic, no tak to... Jakiś tak kierunkowskaz, coś, no przecież to jest dla ludzi, którzy też no, są przyjezdni, tak?
No zdecydowanie coś, co by tą podróż ułatwiło, to na wlocie do Krakowa po prostu powinien być na 7 hub ładowania. Ale ja w ogóle Kilka ładowarek, Tak. jedziemy w ciemno, podpinamy się, zjemy, skorzystamy z toalety i tyle. No tak to dokładnie, powinno wyglądać, Ja nie? to, co się I doładowałem... tak to wygląda już, ale nie na tej trasie. Także tak jak mówiliśmy, no jest na samym początku problem już z uzyskaniem informacji takich podstawowych, tak? No, jak się tym jedzie, jak się to ładuje, w jaki sposób się z tym obchodzić, tak? No, takie informacje, które potrzebne są na początek, żeby wystartować. I w zeszłym roku jeszcze, być może teraz coś się zmieniło, bo nie ma aut spalinowych, więc jest duży nacisk na jakieś samochody elektryczne, chociaż ich też tak naprawdę nie ma. Ale no w zeszłym roku tak naprawdę no, sprzedawcy w salonach, czy to było BMW, no już nie chcę mówić o Jaguarze, bo nie wypada, no ale tak samo, już nie mówię o Mercedesie i innych markach. O Tesli to już w ogóle nie wspominam, bo miałem doświadczenie, jak to się mówi, 3 razy byłem w salonie, w cudzysłowie, salon Tesli i tak naprawdę niewiele można było się tam u nich dowiedzieć. No po prostu ta wiedza jest po prostu, można powiedzieć, na poziomie mniej niż podstawowym. No to jeżeli ci, którzy sprzedają, mają taką wiedzę, no to jak dalej to ma wszystko funkcjonować? No, szkoda, że przy odbiorze samochodu nie dostajemy choćby informacji. Pierwsze patrz na PlugShare, potem zainstaluj Orlen, Greenway, Elocity. Ale ja dam jeszcze proszę. I już jest dużo lepiej, nie? Informację. Jak kupujesz samochód, to niech ci ludzie wytłumaczą ci, co to jest ta ładowarka pod maską, a co to jest ta ładowarka słupek, czy tam powiedzmy... Tak. No. Bo to są w ogóle podstawowe informacje, które są cholernie ważne. Duży jakby też problem jest, jeżeli chodzi o wszystkie te programy na YouTubie, tak, youtuberów. Tam ludzie, którzy testują te samochody, to mówią o wszystkim, tylko nie o tym, co tak naprawdę jest istotne dla człowieka, który na przykład chce eksploatować te samochody w normalny, taki podstawowy sposób. Tak? I to jest Poczułem się wywołany do tablicy trochę. Bo to jest taki kamyczek, ja dlatego też się zdecydowałem na przyjęcie tego zaproszenia, tak? Bo to jest, jeżeli ja tego nie powiem, a nikt tego nie mówi, no to inni nie będą o tym wiedzieć. A tak to być może ktoś to obejrzy i powie, aha, przymierzam się do zakupienia samochodu. No, tak jak ja też obejrzałem mnóstwo filmów, spędziłem mnóstwo godzin przed YouTube'em, oglądałem testy i tak dalej, ale no naprawdę, no to aż przykro powiedzieć, ale też jeżeli chodzi o te testy, to przecież no to też wołało pomstę do nieba. No przecież tam ci ludzie, którzy biorą się za testowanie tych samochodów, no to dla nich jest ważne, czy skrzypi, czy nie, a nie jest na przykład ważna taka ładowarka. Albo na przykład sposób eksploatacji tego samochodu. Ja wiem, to też jest istotna informacja, no ale nie przede wszystkim. Nie przede wszystkim. Przy aucie elektrycznym jest bardziej istotna ta informacja, jeżeli jak to się korzysta życia, z trasy. I tutaj chyba będę przy każdym Zakopane teście zapraszał do playlisty Elektryk dla laika. Nie wiem, czy do niej trafiłeś, ale tam właśnie to, o czym teraz mówisz, to jest cała seria filmów takich bardzo podstawowych, gdzie rozmawiamy o właśnie ładowaniu, o różnych takich rzeczach. A wydawałoby się, że to jest takie, tam ładowanie, co tam, włączę do gniazdka, a to wcale guzik, prawda. Jak się jeździ w trasy, to wszystko już ma znaczenie i warto dobrać auto do swoich potrzeb, bo jak faktycznie ty robisz duże trasy, ważniejsze od tutaj mocy ładowania w piku, bo to producent podaje, jest ile możemy energii doładować w danej jednostce czasu. Dla mnie typowy przystanek, taki jak ja coś chcę zjeść, skorzystać z toalety, to jest pół godziny i zrobiłem kiedyś taką tabelę, jest taki film też na kanale, tu go podlinkuję, ile dane auto jest w stanie przejechać kilometrów, gdy startujemy z domu naładowanym autem do 100%, po czym robimy pół godziny przystanek. I tutaj są kosmiczne rozbieżności, bo jedno auto potrafi przejechać w ten sposób pół godziny podładowane 300 km, a inne prawie 1000. Więc... No tak, ale właśnie te pół godziny to tak zależy jaka ładowarka, tak? Tak, znaczy przyjmujemy, że jedziemy na maksymalnie szybką ładowarkę, jaką tam jesteśmy w stanie spotkać, czyli w naszym realiach to jakieś Ionity czy coś takiego. No tak. I powiedzmy startujemy tutaj z Krakowa, jedziemy nad morze, no to mamy tam po 300 paru kilometrach Ionity, tam stoimy pół godziny i tutaj, jak mamy dobre auto, to w ogóle tam dojedziemy, bo jak mamy auto z małym zasięgiem, to w ogóle tam nie dojedziemy. A drugi temat, jak mamy dobre auto, to w te pół godziny naładujemy tyle zasięgu, żeby dojechać do Gdańska. I to są kluczowe informacje, tak. a to zdobyć te informacje graniczy z cudem, bo nikt ze sprzedawców nie wie, ile energii da się realnie w pół godziny naładować. To są informacje, które gdzieś tam pomału zaczynają gdzieś tam
pokazywać się, no, zaczęły niektórzy producenci podawać, że ładowanie od 10 do 80% trwa 18 minut, pół godziny i to już jest bardzo fajna informacja, natomiast no, to jest jeszcze rzadka informacja niestety. Tak, wejdę Ci w słowo, przepraszam na chwilkę, jest tak, żeby też trochę usprawiedliwić tych sprzedawców. No prawda też jest taka, że oni rzadko którzy jeżdżą tymi samochodami na co dzień. No niestety. Z drugiej strony, no to co taki człowiek, najczęściej młody, no może powiedzieć, jak tak, szkolenia są takie powiedzmy okrojone, a coś na ten temat wiem, bo też jestem troszkę w pewnym sensie z branży. Teraz nam się zawieszenie puściło. Uznał, Pneumatyka nam uznała, że za szybko jedziemy i obniżyła nam samochód. Nawet nie to, tylko jest bardzo długo jedziemy po równym terenie, nie ma dziur. Nie ma dziur, bo on też potrafi się podnieść właśnie jak byśmy wjechali w teren jakiś coś, no to on powinien się podnieść do góry, tak? No ale to nie jest też auto do jazdy po dziurach, ale on na przykład w specyfikacji, tak znowu schodzimy z tematu, ma to, że może brodzić do pół metra w wodzie i jechać po rzece na przykład. No nawet są te filmy nagrane. Także dajcie znać w komentarzach, ale takie dygresje to są mile widziane, przynajmniej przeze mnie. Nie wiedziałem o tym, że pół metra wodę możemy przejechać iPace'em. Tak, no i to nawet są filmy takie reklamowe, jak jeździ nie przez rzekę, tylko wzdłuż koryta. Więc to jest ciekawa rzecz. Między innymi dlatego mnie też zainteresował ten samochód, prawda? Jak zacząłem myśleć o jakie auto kupić. Tak? No ale tak, żeśmy to, taka dygresja. A propos jeszcze tych informacji, takich istotna też jest rzecz, na przykład, ja też dopiero później się zacząłem dowiadywać w tym temacie, no jak przygotować sobie instalację na przykład domową. Te wszystkie kroki, które trzeba podjąć, żeby podnieść moc w domu, żeby sobie zrobić osobną elektrykę na przykład do ładowarki, do wallboxa, tak jak ja mam na przykład. Bo w domu muszę zadać Ci pytanie, Ty masz jednofazową czy trzyfazową ładowarkę? Znaczy ja mam ładowarkę, w samochodzie. No nie, to jest właśnie, że mam niestety jedną, a mogłem mieć trzyfazową. Tak? No to właśnie tu jest ten problem, jak masz jednofazową, to Cię czeka zmiana instalacji, no dokładnie. No. Znaczy nie ma, znaczy to nie chodzi o to tu nawet, to nie chodzi o zmianę instalacji, bo nie trzeba zmieniać instalacji. Znaczy chyba, że miały 6 mm kwadrat, bo to... Instalację trzeba zmienić ze względu na to, że jeżeli masz dom, tak jak ja na przykład, który ma tam, nie wiem, 30 lat, czy tam 40, no była trochę inna technologia tych drutów, tych przewodów i tak dalej. To jest raz. I nie wiemy, ja zakładając wallboxa, założyłem już od razu trzyfazowego, zakładając, że przez całe życie nie będę jeździł, więc następny samochód już na pewno będzie ładowarka trzyfazowa. W związku z tym też to obciążenie jest mniejsze wtedy, tak? No bo obciążasz po troszkę trzy fazy, a nie jedną fazę ciśniesz. Dlatego dlatego zrobiłem sobie osobną w ogóle elektrykę, tylko do wallboxa, więc jakby przez pierwsze pół roku ładowałem w nocy, bo tak fajnie, no podjechałem, włożyłem, nie? A rano wstałem, mam gotowy samochód do jazdy, a potem mówię, masz fotowoltaikę, to po co płacisz tą różnicę między tym, co sprzedasz, a tym, no to... I zacząłem ładować w weekendy, ale w weekendy dlatego też raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, bo ten zasięg, który on ma, jak już się nauczyłem jeździć, to naprawdę rzadko się ładuje. Ja go nie ładuję częściej niż tankowałem poprzedni samochód, którym jeździłem, tak? No tak, mamy mocną benzynę, to ona też nie przejeżdża 1000 km, tylko też jakieś 300-400. Bardzo często jest popełniany taki błąd, że nie porównuje się jabłek z jabłkami, tylko jabłka, nie wiem, ze śliwkami. No, jeżeli masz samochód, który ma 400 koni, 700 tam chyba 50 ma tego newtonmetra, no to skądś ta energia musi być jakoś konsumowana, tak? No to nie możesz porównywać go do Malucha, czy do Opla, czy do jakiegoś tam powiedzmy auta, który ma silnik 1.5. Opla Corsa z dieslem. Tak, no jeszcze z dieslem. Chociaż jeżeli chodzi o koszty, no to też przegra. A tak wygląda statystyka dojazdu do Myślenic, 22,6, 49 średnia, 21 km. No i Maciej tam podpina, ja tu wykorzystam chwilę i pokażę, co tutaj mamy. Mamy tutaj oczywiście fotele z pamięcią, mamy sterowanie na kierownicy, mamy tutaj sporo fizycznych przycisków, co się chwali. Tutaj klimatyzacja w ten sposób regulowana, dwustrefowa. A co więcej, to wypytamy za chwilę. Fotel pasażera też jest z pamięcią. No i będziemy startować. Ładowanie 13%, 54 km. Maciej już podpiął. I teraz chwila prawdy, czyli zabawa z aplikacją. A jak zawsze powtarzam, zróbcie w końcu karty RFID. Już byśmy się ładowali, a nie
zastanawiali się, aplikacja się wylogowała, nie wylogowała, uruchomi się, nie uruchomi. Po co to wszystko? No dobra. Tam na stacji widzę, że już coś się pojawiło. O, auto się zamknęło. Jestem uwięziony. Chwila prawdy. Niestety z tą aplikacją różnie bywa. O ile same stacje uważam, że są bardzo w porządku, bo dopóki obsługiwało się bez aplikacji było ok. No i co my tutaj mamy teraz? Pokazuje nam tylko 2 godziny 3 minuty, a gdzie moc ładowania? Nie ma. Nie ma mocy ładowania. Nie ma. Chyba że tam jest ewentualnie... Spróbujemy gdzieś to znaleźć, ale tu wielka prośba do Jaguara. To jest jeden z podstawowych parametrów. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, z jaką mocą się ładujemy. No w aplikacji mogę sprawdzić, tak? No to sprawdzimy w Proszę. aplikacji. Co nam to pokazuje? 13% i pokazuje nam, ale pokazuje nam w kilometrach na godzinę. Tak. 111 km na godzinę. A tutaj jest ładowarka setka i ona tutaj to 100 kW powinna w tym momencie łyknąć. Więc jeszcze mamy ładowarkę, tą... A to praktycznie nigdy nie działa. Tylko, że to jest takie pis na wodę fotomontaż. Dzisiaj mamy zimno, akumulator jest wychłodzony. Auto wiedziało, że jedziemy na ładowarkę, natomiast z tego co mi się wydaje, ono nie potrafi sobie podgrzać akumulatora, ale jak się mylę, to mnie oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. I może dlatego mamy taką słabą moc ładowania, bo wydaje mi się, że te 2 godziny to ale on troszkę się przesada. rozpędzi. A, to prawdopodobnie Tak. się rozpędzi, jak sobie podgrzeje akumulator. Może tak Niestety nie zrobił tego wcześniej, choć wiedział, że tu będziemy, bo celowo ustawiliśmy mu Zakopane. Nie pokazał nam też, przynajmniej ja nie zauważyłem, ile mamy procent tu naładować, więc musimy chyba bazować na tym, co wymyśliliśmy. A tak to wygląda na pokładzie pojazdu. 76% z tym stanem startujemy do Zakopanego. No ale moc ładowania 83 kW, no to nie jest źle. No. A, tutaj pokazuje, tak? Czas ładowania 42 minuty. Doładowana energia 51 kWh. No i startujemy. Tak to w tym momencie wygląda na zegarach. 76% mamy. Także ze Skawiny wyruszyliśmy na 20%, 13% tu dowieźliśmy, a tu z 13 do 76 się doładowaliśmy. No i teraz jedziemy na aktywnym tempomacie i utrzymaniu pasa ruchu, czyli autopilot w wykonaniu Tesli. Oczywiście trzeba raz na czas dotknąć kierownicy, a gdybyście w iPace szukali podgrzewania foteli, to mamy to na tym dolnym ekranie. Tutaj mamy fotelik i tu możemy pewnie jakoś podgrzać. A, tu się włączy, tak? Tak, I teraz tam jeszcze jest możliwość wybrania mocy podgrzewania. i grzeje. A tu mamy pewnie podgrzewaną szybę, Szyba tak? przednia. I są druciki, tak, nawet widać. Teraz jak zobaczyłem w menu, to widzę, że druciki mamy. Jest podgrzewana kierownica i wszystko możesz sterować z aplikacji. Możesz sobie schłodzić samochód w lato z aplikacji w domu, tak, przed wyjazdem i podgrzać. Tu jeszcze możemy coś nacisnąć. A jak naciśniemy... Tu masz jeszcze regulację. A, no to tak mogę sobie regulować, naciskając moc tego podgrzewania foteli. Czyli nie muszę z tego menu, mogę z tego guzika. Tak. A to bardzo sprytne, bo ja tam nie lubię tych wszystkich menu, a guziki to są jednak bardzo... No damy sobie na trójkę na chwilę. Podgrzeje się mocniej. A kierownicę podgrzewaną gdzie sobie uruchamiasz? Gdzieś tutaj jest... A, tu. A kierownica podgrzewana tu, gdzie powinna być. Powinna być podgrzewana na kierownicy i jest podgrzewana na kierownicy. Nie trzeba szukać. To od czego się zaczęła Twoja przygoda z elektromobilnością? Bo tu jest chyba długa historia. No jest długa historia, bo o elektromobilności to już myślałem 30 lat temu i jako ciekawostkę podam, że jestem w posiadaniu samochodu jednego chyba z pierwszych na świecie, a na pewno chyba pierwszego w Polsce takiego auta elektrycznego, które było wyprodukowane jeszcze za czasów Gierka, kiedy był taki nasz przywódca. I ten samochód był nawet prezentowany na kronikach filmowych w kinach, dosłownie. Opowiadaj, o co chodzi, bo ja jestem tutaj... Tak. Miałem takiego przyjaciela, to jest człowiek, który już nie żyje, bo to starsza osoba była, która był autentycznym, takim prawdziwym wynalazcą w dosłownym tego słowa znaczeniu. I on sam skonstruował ten samochód. Zresztą nie tylko ten samochód, ale wiele też innych rzeczy. No ale o samochodzie mówimy, więc na tym się skupiamy. Z rzeczy, które dosłownie były dostępne w tamtych czasach, czyli to były lata niewiele 70. było dostępne. Ponieważ ten człowiek pracował w lotnictwie i składał pompy paliwowe do samolotów, to miał dostęp do różnych ciekawych rzeczy, które
w tym samochodzie się przydały. Na przykład w tym samochodzie no są wskaźniki od MIGA, od IUA, które wskazywały właśnie na przykład napięcia, naładowanie akumulatorów i tak dalej. Mam ten samochód do dzisiaj, więc on jest i miałem uruchomić produkcję tego samochodu, no a to było 20 parę lat temu. Problem niestety polega na tym, że ja byłem za biedny, nie miałem funduszy, które można byłoby przeznaczyć i uruchomić tą produkcję, a ludzie, z którymi rozmawiałem, to wszyscy się wtedy pukali w głowę i mówili: Maciek, kto to kupi? Kto będzie jeździł samochodem elektrycznym? Tak na marginesie miałem też motor z napędem na przednie koło elektryczne. Ale też nikt nie chciał tego słuchać, co mówię, że to warto, że fajnie. A dzisiaj zobaczcie, hulajnogi, Wszystko elektryczne. w kole silnik, a my to mieliśmy już 20 parę lat temu. Czyli Musisz mi podesłać zdjęcia, to tak, pokażę tu przebitki. tak, mam zdjęcia, mam film nawet nagrany. Także no tak to się zaczęła moja przygoda z elektromobilnością. Jak jechaliśmy, dla ciekawości podam, tym samochodem, bo mam prototyp, tak? I on był uruchomiony, jeździliśmy tym prototypem po Remertowie, bo tam mieszkam. No to 2 razy byliśmy zatrzymani. Raz przez policję, a drugi raz przez Straż Miejską. No i przez policję, no bo jak to jedzie i jak to nie ma, że to nie ma rejestracji i w ogóle o co chodzi, no ale jak już zobaczyli i tak dalej, no to był uśmiech i potem mnie zatrzymali ci sami policjanci po to, żeby się przejechać tym samochodem. A drugie nasze takie poważne zatrzymanie to było przez Straż Miejską, no bo mój syn, no wtedy miał tam chyba 10 lat, prowadził, no i strasznie się to nie spodobało funkcjonariuszom, bo on nie miał prawa jazdy. Ja mówię, no ale żeby mieć prawo jazdy, to trzeba mieć pojazd jakiś spalinowy, czy jakiś, no to przecież jedziesz samochód. No to niech pan mi pokaże, gdzie to jest silnik. A ponieważ silnik był w kole, a oni też wtedy jeszcze pojęcia nie mieli, no to silnika nie znaleźli. No i musieli nas puścić. No, to była taka przygoda śmieszna, no ale... Czyli miałeś silnik w kole, tak jak aktualnie Solaris robi z autobusami, też ma silniki w kołach. Tak, bo no to oczywiście to jest też temat rzeka. Ja też nie... Qashqai nowy ma też chyba tak zorganizowany w tej chwili napęd, z tego co kojarzę. Ten najnowszy, ten coś tam. On teraz miał premierę. Nie wiem dlaczego firmy montują silnik właśnie między osiami, przednią czy tylną, a nie w kołach. Jest najmniejsze straty są i tak dalej, no ale to już jakby temat na inne spotkanie, inne zagadnienie, tak? No być może są te rozwiązania dzisiejsze lepsze na pewno i ten mój samochód wygląda troszkę może nawet archaicznie. A ile przejeżdżał kilometrów? Bo tutaj mnie ciekawi na tamte czasy, bo podejrzewam, że akumulatory nie były dzisiejsze. No, akumulatory niestety stosowaliśmy od zwykłych samochodów ciężarowych, czyli 12-woltowe kwasiaki. 12-woltowe, 240 Ah. Dwa tam wchodziły takie duże akumulatory, no duże, no to na tamte czasy duże, tak? I to były akumulatory, no co trzeba podkreślić, kwasowe normalne, tak? Czyli tam miałeś za 4 kWh, tak, dostępne jak szybko. Ale zasięg tego samochodu to był 50-70 km. Całkiem pokaźny. Pokaźny, bo porównywalny, powiedzmy pojazd, który był Melex na przykład, produkowany wtedy w strefach ekonomicznych, wysyłany do Stanów, konstruktorzy, inżynierowie, cała ówczesna elektronika, no to z kolegą, który miał Melexa, porównywaliśmy i niestety przegrywał. Tu były 2 akumulatory, a w Melexie było tych akumulatorów chyba 6, ale były też wersje 8-akumulatorowe. No ale ciężar robił swoje tam. Poszliście w nieduże zużycie energii, no bo tak jak sobie szybko liczę, to zużycie było sporo poniżej 10 kWh na 100 km. Tak. No, czyli generalnie rewelacyjnie. Ja tu tak zerkam, to mamy 22,2 teraz, no ale to zupełnie inny samochód. Zmieni się, jak będziemy zjeżdżali z góry. Na pewno się poprawi. I jeszcze wiatr by się przydał z tyłu. Tam akurat w tym samochodzie napęd był na przednie koło i przekładnia łańcuchowa. To był klucz do sukcesu, bo przekładnia łańcuchowa ma najmniejsze też straty, tak? Nie ma tych wszystkich oporów, które są przy przekładniach pasowych i tak dalej. Tak? Dobra, czyli jesteśmy w poprzednim wieku, zaczynasz ze swoim prototypem. Tak.
To teraz wracamy do aktualnego stulecia. No wiele było. Co było dalej? Wiele było firm, z którymi rozmawiałem. Jedna z firm, nie chcę już wymieniać nazwy, która no, mogłaby spokojnie to produkować i że tak powiem, cieszy się dzisiaj naprawdę, bo to przez te lata to by się rozwinęło, tak? Znaczy, to mówimy o 20 kilka lat temu, a tutaj w ciągu roku jakie są zmiany, potrafią być, tak? Jaki jest W samochodzie, postęp? tak. No ale niestety minęło 20 tam parę lat, no i pojawiły się samochody. No i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no, tych samochodów sprawdziłem no, z 8 marek, powiedzmy, tak. Wyselekcjonowaliśmy z synem, bo syn jakby też mi w tym pomagał. No w sumie 4. Poszliśmy w kierunku konstrukcji, która jest od podstaw zaprojektowana, jeśli chodzi o auto elektryczne. Została Tesla, został Jaguar, Kia, no Kia Hyundai, tak, ale to jakby jedna marka, no i Ford. No ale ponieważ z To Jaguarem... dlaczego Jaguar? Co najlepsze, co Cię skłoniło, poza tym, że jest to konstrukcja czysto elektryczna, znaczy od podstaw, projektowana jako elektryczne auto, to co Cię skłoniło, że akurat Jaguar, a nie poszedłeś w kierunku jednak innych marek? Jest to trochę przypadek, trochę przemyślana decyzja. Tak trochę głupio może brzmi, ale no tak to wyszło. Najpierw wybrałem Jaguara, bo mi się najbardziej podobał ten stosunek ceny, jakość. No ponieważ jest to mój 4. Jaguar, tak, więc... No, lubisz tą markę? Tak, po Infiniti. Lubię i jestem zakochany w marce Infiniti, ale ponieważ Infiniti się wycofało z rynku polskiego, no to Jaguar ze wszystkich marek, które tam powiedzmy były w moim zasięgu, jakoś najbardziej mi podpasował. No, ale to były diesle, tak? Zresztą żona jeździ też dieslem, więc mamy porównania, tak, generalnie. No jak pojawił się elektryk, no to mówię, nie no to musi być Jaguar, bo jakość, bo stosunek ceny dobry, tak? No w środku jest to naprawdę wszystko fajnie wykonane. Jest to przyzwoite. Poza tym zawieszenie pneumatyczne, o którym zawsze marzyłem, chciałem mieć. Bajka. Tak, to jest bajka. zupełnie inna jazda, zupełnie inaczej auto się prowadzi, te wszystkie dziury, nie dziury, tak? No ale co? No ale zamówiłem samochód, tylko się okazało, że Jaguar po miesiącu czasu zadzwonił do mnie, że niestety, bo to był koniec zeszłego roku, że niestety nie da rady mi wyprodukować na czas, a zależało mi, żeby kupić auto do końca roku zeszłego, no bo rozliczenia, bo podatki, bo to, bo tamto. Więc no i też no, kończył się leasing, tak? Znaczy te leasingi na starych warunkach i też mi zależało na tym, żeby to było w zeszłym roku. No i stanąłem przed sytuacją, że no i co teraz, tak? No to jak nie ma, no to nie ma. No i z tych pozostałych marek, no wybrałem jednak nie Forda, który mi się w sumie podobał, tak? Tylko wybrałem Teslę. Podpisałem umowę, wpłaciliśmy zaliczkę całe 500 zł. Dostałem zapewnienie, że do 8 grudnia auto będzie w moim posiadaniu. To był powiedzmy wrzesień, październik. Ale idąc do brzegu, Tesla się nie wywiązała z umowy? Tak, dostałem, Tesla się wywiązała na papierze, bo przysłali mi najpierw maila, że już przygotowują samochód, a potem, że jest w trakcie przygotowania do odbioru, proszę załatwiać sprawy finansowe. Pojechałem do salonu Tesli, no zobaczyć ten samochód, no jak jest przygotowany i tak dalej. Okazało się, że tam nie ma żadnych samochodów. Poprosiłem o pokazanie mi auta, okazało się, że mój samochód nawet nie ma jeszcze numeru VIN. I wtedy zadzwonił do Ciebie Jaguar, że znalazło się auto. No więc właśnie, to był właśnie taki, no to takie rzeczy się jakby zdarzają tylko na filmach czasami, że po Był 3 dany dniach, Jaguar. tak, że po 3 dniach dzwoni do mnie tam handlowiec z salonu i mówi: Panie Macieju, mamy dla Pana propozycję, jeśli Pan nie kupił jeszcze samochodu. Muszę skończyć na chwilę, bo musimy zmienić kat, dojeżdżamy do tunelu. Summa summarum, nie jest to ten Jaguar, w którym miałeś pierwotnie siedzieć, ale zostało na Jaguarze. No i patrzcie, to chyba jest ostatni przejazd wokół tunelu, a nie przez tunel. Jutro lub pojutrze tunel ma zostać otwarty. W sobotę podobno. W sobotę, dzisiaj mamy czwartek, to pojutrze. Pojutrze ma zostać otwarty, wszystko wygląda ok. Na gotowe. No, ładnie wygląda. Także ostatnie tutaj pucowanie, polewają asfalt. Szlifują jeszcze. Szlifują, polerują asfalt na wysoki połysk, ale nie o to chodzi. My tutaj jedziemy tak za wszystkimi, a ja muszę tutaj nagrać zużycie.
Także musisz jechać przepisowo. Dobra. I mamy przy tunelu 24,5 kWh, 55 na godzinę średnia i 48,8 km za nami. Tak się to prezentuje. No i prezentuje się też tak przed nami koreczek. No ale to standard na Zakopiance. To jak ten Twój pojazd się nazywa? No bo on dalej istnieje, tak? Tak, no istnieje, jest na chodzie nawet. Tak? Jeździ. No jeździ, tylko no 20 parę lat na karku i jeździ. No 40 parę, bo to... ten ma 40. 40, dlatego że on był zaprojektowany przez pana Jerzego Domarowskiego. Warto podkreślić to nazwisko, bo to był bardzo mądry i zacny człowiek. I to właśnie w latach gierkowskich, jak ja to mówię. Natomiast ja jakby modernizacją tego samochodu zająłem się właśnie 25 lat temu, ponieważ przyjaźniliśmy się tak więc poprosił mnie, żeby zająć się marketingiem, tak w cudzysłowie powiedzmy, no i ewentualną rozbudową tego samochodu, tak, ale nie udało się, nie te czasy jeszcze były, tak, a warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ten samochód nazywa się Krab, jak nasze haubice. I jest mocny, z 2 mm blachy, jest nie do zajeżdżenia. Przez te 40 parę lat raz były tylko szczotki wymienione w silniku, ale nie dlatego, że się zużyły, tylko dlatego, że wypadało. Ja nie wiem, czy ja bym kupił Teslę, czy jakiś inny samochód, a nie Jaguara. Bo powiem Ci, on daje tyle frajdy. No nie było okazji, żeby Ci pokazać, ale jakbyś zobaczył, jak to fajnie przyspiesza, jak to jedzie. Jedziemy teraz na S7, będzie tam start spod tunelu, to możemy wystartować. Dobrze jest 2 razy wystartować, raz na takich normalnych ustawieniach i on tu ma takie specjalne ustawienia, takie sport, to właśnie to, co tutaj próbowałeś znaleźć. Jest ten dynamiczny, się zmienią już zegary. Możemy pokazać, nagrać to ewentualnie. Zaraz tu zrobię przebitkę. To możemy... Jest chwila czasu, to możemy zademonstrować tryby, tak? Na przykład jest też tryb sportowy, tak zwany diabelski. No i tutaj rzeczywiście ma w granicach 4 chyba 3 czy 4 przyspieszenia do setki. Tylko że energia zaraz będzie zjedzona batni. No i jako, że już przejechałem ponad 60 km na miejscu pasażera, to czas na krótkie podsumowanie. Troszkę się odsunę, to będzie mnie lepiej widać. Fotele oczywiście regulowane elektrycznie, dobre aktywny tempometr, mamy tu dobre utrzymanie na pasie ruchu, mamy tu podgrzewane fotele i kierownicę, mamy Android Auto, możemy pociągnąć tym autem przyczepę, generalnie kompletny elektryk, to zawieszenie komfortowe, ale nastawione jednak na dobre prowadzenie. Wyciszenie może nie z najwyższej półki, ale z tego co pamiętam, to mieliśmy tutaj zimówki, jak tam na letnich było, na letnich było pewnie ciszej, nie? Tak, opony zimowe są bardziej komfortowe, bo tu jest wyższy wyższa guma, tak? Natomiast wyższy profil, natomiast te opony letnie, to są 20, tak? Niższy profil, szersze, ale cichutkie są, w ogóle ich nie słychać. Tutaj ewidentnie coś słychać i pasowało mi, żeby te opony były i potwierdza się moja teoria. Tak. Tuż przed stacją Circle K przy zjeździe na Rdzawkę, a tutaj już wiemy skąd taki korek i skąd ta straż, którą przed chwilą wyjeżdżaliśmy. Tu się coś bardzo złego stało. O kurczę, zobacz, popatrzcie, gdzie tam samochód. Tam samochód wisi na samochodach, czyli przedachował i wylądował komuś na dachu. Na dachu. No i dojechaliśmy do Nowego Targu. No i znowu korek. I patrzcie, 23 km, 47 minut, ale patrzyłem na Czarny Dunajec, tamtędy nie wychodziło wiele lepiej, więc dzisiaj będzie zdecydowanie zakorkowany, zakopany test. Zużycie mamy na ten moment po 77 km i 700 metrach 23,4 kWh, średnia 44 na godzinę. I tak się zastanawiam jeszcze na przykład nad takim problemem, który na przykład mnie dotyczy, ale myślę, że i wielu innych ludzi, którzy zaczynają przygodę z elektromobilnością. Planuję trasę na przykład do Francji czy gdzieś do Niemiec. No i teraz tak, u nas nie ma problemu, bo mamy Greenwaya, mamy powiedzmy Orlen i praktycznie masz jedną aplikację, 2, Greenway ma swoją kartę i to w sumie nie jest kłopot. No ale jedziesz do Niemiec i tam masz tych stacji firm różnego rodzaju, tam nie wiem, 20 czy ileś. No i co, do każdej firmy musisz mieć aplikację albo kartę, ale nie każdą firmę znasz, czyli jest to niemożliwe. Jak ominąć na przykład taki problem? Jaki masz sposób
dla takich ludzi na przykład jak ja, że chcę jechać, nie wiem, do Danii, ale nie wiem, jakie tam ładowarki No spotkam. i właśnie, kurczę, i znowu nie będzie jasnej odpowiedzi, ani prostej odpowiedzi. To zależy. Jak jeździsz dużo i często, no to pozostaje Ci wejść w jakiś abonament Ionity. On kosztuje tam zależnie jaką opcję masz, czy z jakąś kartą, tak jak Kia Charge, czy BMW Charging, czy po prostu samo Ionity Pass sobie wykupisz, no to tam 60-70 zł miesięcznie, musisz umowę na rok podpisać, więc rok musisz płacić ten abonament, to Ci da jakieś 800-900 zł rocznie abonament. Tylko czy to I wtedy masz dobrą stawkę, bo w granicach tam złoty 30, złoty 80, Ionity na zachodzie Europy jest masa i w zasadzie można tym Ionity przejechać pół Europy i masz kłopot z głowy. Natomiast jeśli rzadko jeździsz, no to raczej ten Ionity Pass nie będzie dla Ciebie, a jeżdżąc bez abonamentu na Ionity, no to spotkasz ceny pod 4 zł za kilowattogodzinę, więc też nie jest jakieś najlepsze rozwiązanie. Poza tym czasem może Ci będzie coś lepiej pasowało. I tutaj jest rozwiązanie, choćby film Radka to pokazuje, że gdzie się da, jedziesz na roamingu Greenwaya. Czyli jedziesz przy abonamencie, jak masz abonament przykładowo od 30 zł, ten najniższy, to jeśli płacąc ten abonament w Polsce wykorzystasz przykładowo 100 kWh, to potem możesz 200 kWh wykorzystać za granicą, czyli 2 razy tyle, co wykorzystałeś w Polsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ale musisz mieć abonament. Musisz mieć abonament. Czyli Musisz mieć abonament, ale abonament jest stosunkowo nieduży, bo to jest 30 zł, tam niecałe. I do tego można go w dowolnym momencie tak powiem, wycofać się z niego. No i to jest według mnie bardzo fajna opcja, bo na tym abonamencie Greenwaya i na tym roamingu Greenwaya można już pół Europy przejechać, ale trzeba mieć jakąś plan B. No i tutaj Radek jadąc do Belgii, jego planem B była aplikacja ENBW, która też miała bardzo fajne stawki i też roamingowała z wieloma sieciami. I w sumie Greenway plus to ENBW załatwiło mu 90% ładowań, bo w sumie spokojnie by tylko korzystając z tych 2 aplikacji mógł korzystać z kilkunastu różnych sieci, bo i jedna i druga ma roaming, więc tu dla mnie przyszłością są te sieci i te aplikacje warto mieć, które roamingują i robią to jeszcze przy jakichś sensownych stawkach, bo to też jest na przykład taki plug surfing, czy takie aplikacje, które ogólnie zawsze bardzo szeroko roamingowały, natomiast potrafią mieć stawki rzędu 4,50 za kilowattogodzinę. Jak Ci to nie przeszkadza, no to też jest opcja, natomiast według mnie to jest opcja awaryjna. Czyli Greenway, czyli na przykład NBW plus jakiś plug surfing. No jak mamy samochód w stylu tutaj Kia czy BMW, no to BMW Charging, Kia Charge to też jest taka to opcja. To załatwia w ogóle sprawę. Też załatwia wszystko, tylko tam dopóki nie płacisz abonamentów, to w tych ładowarkach wspieranych przez marki, przy tych kartach wspieranych przez marki samochodowe zazwyczaj są dość wysokie stawki. To nie jest najfajniejsze ze względów finansowych rozwiązanie. Tam, żeby mieć lepszą stawkę, trzeba wejść jakiś ale w abonament. za praktykę trzeba zapłacić. Tak. Tutaj też jest taki film Tomka, który e-soulem po prostu wziął Kia Charge do ręki, nie wykupował żadnego abonamentu i z tą Kią przejechał trasę tam aż na koniec Niemiec i z powrotem. Wszystko tą kartą Kii uruchomił i nic go nie interesowało. Ale wyszło mu to praktycznie tyle, co przejazd autem spalinowym. Natomiast gdyby zrobił to na karcie tutaj właśnie Greenwaya plus jakieś na przykład NBW, ta trasa wyszłaby połowę taniej, więc jeżdżąc elektrykiem mamy opcję. Możemy jechać jak spalinówką i korzystać właśnie z takiej karty jak Kia Charge i nic nas nie interesuje, ale płacić jak spalinówką. I płacić jak spalinówką. Albo troszkę przysiąść nad aplikacją. No tylko to jest problem ludzi, którzy mają mało czasu, że nad tym trzeba troszkę się podoktoryzować. Lub, co polecam, obejrzeć tutaj filmy właśnie, choćby Radka na moim kanale, gdzie mamy gotowca. Radek mówi w podsumowaniu, zainstalujcie Greenwaya i NBW, wykupcie sobie najniższy abonament za 6 euro w NBW, za 30 zł w Greenwayu i pojedziecie połowę taniej albo 3 razy taniej niż autem spalinowym i w zasadzie wszystko tym uruchomicie. Greenway chyba ma też jakąś umowę z Shellem, wiesz, bo teraz sobie przypomniałem, Tak, ma z Shellem, natomiast tutaj Radek zwraca uwagę, że Shell jako taki przedstawiciel koncernu paliwowego coś do tej elektromobilności się tak średnio przykłada i miał kilka razy z nim problem, że to nie działało, to było nie tak, to była ładowarka na jakimś parkingu schowana, parking zamykany. Fazy brakowało. Także właśnie najważniejsze jest to, żeby tą wiedzę od użytkowników zdobywać, bo w aplikacji wszystko wygląda fajnie, przynajmniej tej dedykowanej do danego operatora. Natomiast od użytkowników wiedza to jest właśnie PlugShare, nie? PlugShare, filmy YouTube'a, to jest miejsca, gdzie trzeba zdobywać informacje. To jest to, żeśmy rozmawiali wcześniej, że to raczkuje na razie. Raczkuje i niestety prawda jest taka, że to wszystko jest takie zaczęte, ale nic nie jest do końca skończone.
No, u nas. Znaczy mówimy o naszym tutaj podwórku, w sensie o Polsce. Zupełnie to inaczej wygląda w momencie, kiedy przekraczasz granicę, no, chociażby z Niemcami. I, no może wiadomo, no nie możemy się jeszcze porównywać, no, inne zasoby, inne finanse, inne podejście do wielu rzeczy. No, ale tak jak mówiłeś, no, stacje benzynowe mają zazwyczaj bardzo dobre lokalizacje. No, ale trzeba by było iść tym torem, czyli jakieś masz zainstalować, przecież co za problem taką stację postawić na stacjach benzynowych, na przykład już, ale gdyby Orlen chociażby to wprowadził, tak? Przecież tyle mają stacji, a przecież to jest państwowa firma, państwowa spółka tak naprawdę, tak? No to przecież oni jako ludzie, którzy promują tą elektromobilność, no to kurczę, no powinni być takimi prekursorami, to tam przede wszystkim powinno to zadziałać. Ja wiem, że może te końcówki mocy i tak dalej nie wszędzie mogą spełnić jakieś tam normy, tak, ale no, jak nie można setki zamontować, to nie zamontują 50, żeby chociaż była, no przy głównych trasach to powinno być, no nie wiem, na każdej stacji uważam. No i mopy. Mopy to jest, tak, to jest miejsce, gdzie powinno być masę stacji i dlatego tak dobrze się w Chorwacji podróżuje. Ale na przykład przecież ile mamy takich parkingów zwykłych dla tirów na przykład. No, Takich jaki po problem? prostu i tam nie ma nic, ale końcówka mocy na pewno tam jest, są te stacje, te transformatory i tak dalej, więc musi być tam ten prąd. No i tym oto akcentem chyba pomału będziemy zakończać nasze przydługie wywody, bo robi się ciemno, a my pomału dojeżdżamy do Zakopanego. Kilometrów przed nami jeszcze kilkanaście, ale niestety pewnie z pół godziny jazdy. A ja już jestem poważnie głodny, bo dzisiaj nie jadłem obiadu, a już jest godzina 16, więc... No i patrzcie, zawsze mówiłem, że lepiej grzać fotel niż całą kabinę i Jaguar też to wie, bo pokazuje tak malutko energii na fotel mój, a na grzanie kabiny zdecydowanie więcej. No i dzisiaj jedziemy w czwartek, ale jutro zaczyna się długi weekend, stąd dzisiaj takie długie korki, nie długie, tylko duże korki i długo jedziemy. No ale w końcu dojechaliśmy. Dzisiaj będzie chyba jedno z pierwszych w Poroninie przy Leninie po ciemku. Zobaczymy, jaki wynik mamy, więc w Poroninie przy Leninie mamy 23,9 kWh, średnia 39 na godzinę, co obrazuje stan zakorkowania zakopianki, a odzyskaliśmy z hamowania 5,1 kWh energii. Tak to wygląda po 92 km. I startujemy. Ładowanie 51% dowieźliśmy i 203 km zasięgu. Pokazuje nam, że do pełna naładujemy się za godzinę 26 i jeszcze nagramy statystykę. I jeszcze statystyka dojazdu do Zakopanego. Mamy 100 km 600 metrów, 38 na godzinę średnia i 24,5 kWh na 100. Przy czym udało nam się odzyskać 5,6 kWh dzięki rekuperacji. No i pizza zamówiona, czekamy. No i patrzcie, nic nie widać, ale jak otworzymy auto, to wiemy, że jeździmy Jaguarem, bo takie z lusterka tutaj, taka projekcja się wyświetla. No i co? Pizza zjedzona, zegary pokasowane i ruszamy w stronę Krakowa. I co? Ogrzewanie kierownicy włączone, ogrzewanie fotela włączone. Możemy ruszać. No i stoimy w korku do tunelu, więc przy okazji nagram sobie statystykę. 14,4 na ten moment, 53 na godzinę średnia, 46 km za nami i 2,8 kWh udało nam się odzyskać, zjeżdżając z Zakopanego w stronę Krakowa. Stoimy dalej i teraz doceniam to, że mamy one pedal driving, czyli jak tu odpuszczę, to auto zatrzyma się do zera, natomiast tak stojąc tu do zera nie jestem w stanie włączyć tempomatu. On tu jest aktywny, a chciałbym to zrobić, żeby mnie tutaj prowadził w tym korku. No i wróciliśmy. 101 km 100 metrów z powrotem, 15,9 zużycie, 56 na godzinę średnia i prawie 5 kWh udało się odzyskać na powrocie. Już trochę późna godzina, język mi się pląta. Zdecydowanie dzisiaj jest zimowy test, bo 6 stopni, jak widzicie, tylko zostało. Tu jeszcze w akumulatorze 80%. No i krótkie podsumowanie, tylko muszę jakieś tu światło zaświecić, tu się jakoś tak naciskało, może coś tam, cokolwiek będzie mi widać. Bardzo fajne auto nastawione na kierowcę, dobrze się prowadzi, fajnie się nim jedzie. Także polecam pod rozwagę, jak ktoś szuka takich premium samochodów, to Jaguar jest na pewno godny zastanowienia się. Co tam jeszcze więcej? No,
Czułem się, jakbym jechał swoim autem. To świadczy o tym aucie, że jest po prostu bardzo dobrze zrobiony układ jezdny, układ kierowniczy i tak dalej, i tak dalej. Zasięg uważam, że wystarczający. No i chyba tyle. Mogę mieć jedno pytanie na koniec? Oczywiście. Czy chciałbyś mieć taki samochód na twojej liście marzeń? To się jeszcze muszę zastanowić. Na pewno jest to bardzo fajny samochód, ale czy dzisiaj wpada na moją listę marzeń? To się zastanowię. Jak zawsze wszystkim bardzo dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, hej.